Sylwester tuż i wszyscy powinniśmy być bardzo szczęśliwi, ponieważ udało nam się przeżyć kolejny rok. Choć z drugiej strony, z każdym przemijającym rokiem coraz trudniej świętować, gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy znów nieco starsi. Ale mój mąż lubi mi przypominać, że kilkaset lat temu ludzie w naszym wieku prawdopodobnie już by nie żyli. Większość umierała dość młodo, więc może możliwość starzenia się jest czymś, co warto celebrować. Być może powinniśmy popijać szampana, podliczając swoje osiągnięcia w tym mijającym roku, a także zmarszczki, które pojawiły się na czole i siwe włosy na głowie. Także i ja uważałam, że nie jestem już taka młoda. A pierwsze oznaki starości coraz śmielej zadomawiają się w moim domu, w moim życiu. Posłuchajcie o moich spostrzeżeniach. Po pierwsze, już nie lubię słodyczy. Gdy byłam młoda, uwielbiałam słodycze. Ale teraz zwykłe desery są już dla mnie za słodkie. Rzadko kiedy je jem. Być może wraz z wiekiem nasze ciała automatycznie zaczynają chronić się przed cukrzycą i otyłością. Więc ta zmiana nie jest taka zła. Wręcz przeciwnie, jest to coś, co warto świętować dla mojego zdrowia. Po drugie, słabnie pożądanie seksualne i nie ma zainteresowania przystojnymi facetami. Kiedyś czułam ekscytację na sam widok zdjęcia Lewandowskiego, ale teraz nie mam już takich odczuć w kierunku przypadkowych facetów. A miłość fizyczna z niepohamowanej pasji zmieniła się w dopełnienie związku. I to niekoniecznie musi być zła rzecz. Gdy zwierzęce instynkty już nami nie władają, mamy więcej czasu, aby skupić się na równie ważnych aspektach kontaktu z innymi ludźmi. Po trzecie, zaczęło podobać mi się złoto. Kiedyś uważałam, że złota biżuteria jest niemodna i noszą ją tylko nowobogaci z niską klasą. A teraz przyznaję, że złoto jest bardziej niezawodne niż pieniądze. I gdybym tylko miała pieniądze, kupiłabym dużo złota. Widzicie? Moje podejście jest teraz o wiele bardziej dojrzałe i praktyczne. Nieważne, jak coś wygląda, ważne, jaką ma prawdziwą wartość. W dodatku wszystkie moje przyjaciółki noszą złotą biżuterię, więc razem mamy dodatkowy temat do plotek. Po czwarte, zazdroszczę młodym ludziom, że są pełni energii. Wydaje mi się, że to było ledwie wczoraj, kiedy byłam studentką, a minęło już ponad 10 lat. Gdy myślę o tym, jak głupia byłam, gdy byłam młoda i ile głupich rzeczy robiłam, cieszę się, że jestem już dorosła i dojrzała i wyrosłam z tych głupot. Ale z drugiej strony, z zazdrością teraz patrzę na to, ile energii mają młodzi ludzie, aby te wszystkie głupoty robić. I nigdy się tam nie męczą. Po piąte, nie chce mi się nigdzie wychodzić, ani spotykać z ludźmi. Coraz bardziej lubię siedzieć w domu, robić co chcę, albo po prostu nic nie robić. Nie chcę wychodzić i rozmawiać z ludźmi.
5 lat temu, gdybyśmy wszyscy mieli takie hobby, nie byłoby pandemii. Co więcej, jeśli wszyscy zostaniemy w domach, możemy zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Byłam nieco zaskoczona tą obserwacją. Ale z drugiej strony, skoro czuję się z tym komfortowo, to widocznie tak musi być. Po szóste, zaczęłam zbierać plastikowe torby. Aż trudno w to uwierzyć. Ale odkryłam, jak ważny jest zapas reklamówek w domu. Teraz po każdych zakupach, gdy mam jakieś reklamówki, to zamiast je wyrzucać, chomikuję je na przyszłość. Pamiętam, jak kiedyś śmiałam się z moich dziadków, że zbierają śmieci. Ale teraz to rozumiem. Ta mądrość musiała przyjść z wiekiem. Po siódme, zaczęłam wierzyć w przesądy. Gdy przekraczamy połowę naszego życia, zaczynamy myśleć, że pewne rzeczy są niewytłumaczalne. Niektóre po prostu poza naszą kontrolą, więc szukamy pomocy u bogów. Ja nie jestem przesądna, ale kiedy pójdę do świątyni, czasami trochę się modlę. Tak na wszelki wypadek, bo co jeśli moje życzenie naprawdę się spełni? Jestem pewna, że w Polsce ludzie stają się bardziej przesądni i religijni, gdy się starzeją. Zaczynają wtedy częściej chodzić do kościoła i słuchać radyjka. Czy to dobrze, czy źle? Nie mnie oceniać. Liczę na wasz głos w tej kwestii. No i takie oto odznaki starzenia się odnalazłam w swoim życiu. Co wy o tym myślicie? A może to wcale nie są odznaki starzenia się, tylko dowody na to, że wreszcie zaczynamy żyć bardziej po swojemu. Już nie musimy niczego udowadniać, nikogo zachwycać i nigdzie biec na siłę. Z wiekiem robi się spokojniej, ciszej i o dziwo całkiem przyjemnie. Może ciało trochę nie domaga, ale głowa wreszcie zaczyna współpracować. Jedno jest pewne, nie będziemy żyć wiecznie, więc jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to nie czekajcie na następny rok, bo nikt nie wie, czy za rok się w ogóle spotkamy. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejsze wideo. Dziękuję za obejrzenie i zachęcam do komentowania. Do zobaczenia za tydzień. Pa!